kogoś to interesuje, będę opowiadać o oprawianiu obrazów. Ale ponieważ nie wiem, czy wytrzymacie do końca to tak, lajkujcie, prenumerujcie i piszcie. Ja zawsze mówię, to jest takie moje motto, że oprawa obrazów jest tym dla dzieła sztuki, czym jest upiór dla człowieka. Jeżeli obraz jest źle oprawiony, to traci cały swój urok. I tak samo my, jak jesteśmy źle ubrani, czy źle umalowani, to też beznadziejnie wygląda. Ja oprawiałam obrazy jakieś 24 lata. Najpierw pracowałam 14 lat w takiej dużej galerii, gdzie była też oprawa obrazów w Dubaju. A później otworzyłam swoją własną galerię, gdzie też miałam oprawę obrazów. I tutaj, ponieważ ja bardzo lubię zbierać czasopisma, więc tutaj mam taką, to chyba był Friday Magazine, to był taki miesięcznik, dodatek do dziennika Gulf News. Nazywał się Friday, nie to co tydzień, Friday, wychodził co tydzień. I tutaj mnie poproszono właśnie o wywiad. I to taki nawet był, chyba 7 stron. Tutaj właśnie widzicie Ramę i Sława. Tutaj tak jak ta pani, która robiła ze mną wywiad, powiedziała, że jeżeli obraz źle oprawisz, to możesz zrujnować dobry obraz. Tutaj widzicie Państwo, to jest ja we własnej osobie. A tutaj jest też między innymi też to, co ja zawsze mówię, że na przykład nowoczesna sztuka, szczególnie akrylik, jak są obrazy marowane farbą, akrylik, nie potrzebują ram. I tutaj jest właśnie obraz takiego mojego bardzo dobrego znajomego malarza z Anglii, który jak widzicie jest bez ramy. Można też do niego dać tak zwany box frame, czyli że po prostu zostawić tutaj troszeczkę przestrzeni, żeby rama nie była bezpośrednio na płótnie. Obrazy klasyczne, na przykład litografie, potrzebują już passepartout i potrzebują też klasyczną ramę. Na przykład ta litografia David Roberts, jak widzicie, ma podwójne passepartout w tym samym kolorze, ale można też, żeby było ciekawiej, można to pierwsze 5 mm można dać w innym kolorze. I tutaj zaraz wam pokażę, jak to wygląda.
Stoi. O, tutaj proszę bardzo. Będzie na przykład tutaj widzicie, ma ciemny, te 5 mm jest ciemne, a duże może być 5 centymetrów i proszę pamiętać, że zawsze musi być więcej passepartout na dole. Więc na przykład 5,6 na dole. Dlatego, że jak patrzymy, to nam się wydaje, że jeżeli będzie to dolne w tej samej szerokości, to że jest węższe. Dlatego, że no tak się po prostu wydaje. Tutaj są na przykład stare litografie, prawda? Stara litografia, która ma ramę, która nie odbija się od obrazu. Jest w takim jakby smytym drzewie, żeby cała uwaga szła do obrazu. To jest taka ciekawostka, że na przykład wielcy artyści, malarze, jak Van Gogh czy Degas, oni sami projektowali swoje ramy i mieli już swoich stolarzy, którzy według ich projektów im te ramy robili. Także tutaj jest na przykład rama z passepartout, który ma aż 3. Wewnętrzne jest białe, później widzicie taką kreseczkę 5 mm w innym kolorze i na wierzchu jest znowu biała rama. Takie stare czarno-białe plakaty, takie z XX wieku, najładniej wyglądają, jak jest rama w kolorze stroju. Na przykład tutaj panie są ubrane na czarno i dlatego ładnie wygląda czarna rama, ale nie za gruba, żeby jakoś nie stłunić całego rysunku. To jest też litografia tutaj, też bardzo ładnie uprawiona. Też ciekawostką jest oprawa luster. W zależności od tego, gdzie będzie lustro wisiało, może być w bardzo dekoracyjnej ramie, na przykład do salonu albo do ładnej sypialni, czy też jeżeli lubimy mieć bardzo dekoracyjne łazienki, to możemy mieć też lustro właśnie w takiej stylowej ramie i po obu stronach lustra możemy mieć kryształowe kinkiety. Też bardzo ładnie wygląda. Akwarele. Trzeba bardzo uważać. Dlaczego się daje do akwareli passepartout? Żeby szkło nie dotykało obrazu. Dlatego, że jeżeli będzie dotykać, to po jakimś czasie papier akwareli będzie
może być Rama, jeżeli ktoś lubi, prawda? Ale tak jak już powiedziałam na początku, nowoczesne obrazy olejne, bez ram, ale to też jest oczywiście rzecz gustu. Natomiast klasyki, Kosaki, Matejko, Chełmoński, wszystkie takie właśnie, Van Gogh, kto był jeszcze, Monet, prawda, to już muszą być klasyczne, duże ramy. Ja Państwu pokażę na takim przykładzie. Mam baletnicę tutaj, która jest oprawiona bardzo nowocześnie, prawda? Ma podwójne białe passepartout. Środkowe ma 5 mm, zewnętrzne ma chyba 8,9 albo 9,90. I teraz pokażę Państwu, jakby to wyglądało, gdyby ta pani była oprawiona tylko tak, prawda? Traci zupełnie charakter. Nie daje w ogóle efektu jakiegoś takiego przestrzeni, że ona tam sobie tańczy w dużym pokoju, prawda? Bo jest stłamszona jakoś w tym malutkim obramowaniu. A tutaj oddycha. Mapy też trzeba oprawiać z passepartout. Nawet może być mniejsze, ale powinno być. Ciekawe na przykład w pokoju u młodzieży jest bardzo dowcipnie na takich klamerkach od prania, prawda? Tutaj z kolei można mieć blat stołu, szklany, przezroczysty, i pod tym możemy mieć zdjęcia. Ważnym bardzo jest też umiejętność rozmieszczania. To jest moja galeria w Dubaju. I proszę zobaczyć, większy obraz jest na górze, mniejszy niżej, później mały taki, szafeczka taka i lampa. Jak dekorujemy mieszkanie, to wydaje mi się, że lepiej niech te ściany przez jakiś czas zostaną puste, zamiast wieszać byle co. Dlatego, że nie można powiesić czegoś tylko po to, żeby zapełnić pustą ścianę, bo to ani nie pasuje do wnętrza, ani nie pasuje do mebli. I obraz wcale nie musi być drogi. Oczywiście, jeżeli stać nas na to, żeby kupić milionowe obrazy Van Gogha na przykład. Lilie, które były sprzedane, to był najdroższy obraz kupiony przez jakiegoś Japończyka za jakąś astronomiczną sumę, chyba $18 milionów. To chyba
najgorzej sprzedany obraz. Ale są bardzo, bardzo ładne, na przykład plakaty, jeżeli ktoś ma nowoczesne mieszkanie, to nowoczesne plakaty, które można kupić w muzeach, czy na przykład jak jest się gdzieś w teatrze i są niektóre teatry, nie wiem czy w Polsce, ale za granicą są teatry, które sprzedają plakaty. I to jest też bardzo, bardzo ładna ozdoba. Ja na przykład, ponieważ ja bardzo lubię zwierzęta, szczególnie psy, a niestety bardzo dużo podróżuję, więc nie mam w tej chwili, od kiedy wróciłam do Polski 9 lat temu, nie mam zwierzaka, więc kupiłam sobie bardzo ładny plakat z dużym dobermanem i malutką chihuahuą. Jak Państwo chcecie, to mogę Państwu pokazać. Doberman i chihuahua. Jak Jokerku, zobacz, tu ty jesteś, zobacz. Zobacz, malutki, tu ty jesteś. Sfotografowałam Burcz Khalifa i po prostu go trzymam zupełnie bez ramy. On sobie po prostu jest przyklejony do ściany. Jest bardzo, bardzo fajny. Ponieważ ja bardzo lubię samochody i mam całą kolekcję właśnie. Takie sobie w takich białych ramkach. No, moje Pajero ukochane, ale też to BMW było bardzo fajne. Także czasami jak przychodzę do kogoś i widzę, jak bardzo źle są oprawione obrazy, to tak mi przykro, że tak jakoś ładna sztuka, ładny obraz, a tak zmarnowany złą ramą. Tak jak już mówiłam na samym początku, że rama jest ozdobą, a rama jest ozdobą, prawda? I jeżeli wybierzesz złą ramę do obrazu, to zrujnujesz po prostu całe dzieło. I też już jak na początku mówiłam, to jest to samo, jak się źle umalujesz, czy się źle ubierzesz, prawda? To jest tak samo jest z ramami. Największe błędy, które mnie przerażają, to jest na przykład, jak się olejny obraz daje pod szkło. No to jest zabronione. Nie wolno tego robić. Bo primo to rujnuje obraz, bo szkło zżera farbę, a po drugie zła rama do olejnego, do klasycznego, tak jak też mówiłam, do klasycznego obrazu nie można dać nowoczesnej ramy. Musi być rama odpowiadająca danej epoce, czy danej tematyce, prawda? Jeżeli ktoś chce mieć bardzo nowoczesne mieszkanie i nie chce dawać jakichś klasycznych akcentów, to najlepiej właśnie w takich wnętrzach są najlepiej jakieś nowoczesne abstrakty, albo olejne, albo akrylik przede wszystkim, albo plakaty w prostych ramach, mogą być białe, mogą być czarne, proste ramy, ale proszę pamiętać, że nawet do najbardziej
mieszkania można dać akcent jakiejś właśnie klasyki. Jakiś taki właśnie obraz, który jest oprawiony tradycyjnie, może być bardzo, bardzo fajnym akcentem. A jeżeli nie obraz, to na przykład lustro w jakiejś klasycznej ramie. Jeżeli kupujemy obraz, to wiemy, gdzie on będzie wisiał, prawda? Jeżeli chcemy, żeby obraz pasował do wnętrza, to musimy się zastanowić, czy chcemy mieć akcent stricte nowoczesny w nowoczesnym mieszkaniu, czy chcemy właśnie mieć jakiś taki akcent, który będzie jednocześnie jakimś takim, jakąś klasyką. Czy rama powinna być widoczna, czy niewidoczna? Rama musi być taka, żeby była komplementem dla obrazu, żeby nie rzucała się w oczy i nie będzie się zwracało uwagi na obraz, tylko będzie się widziało ramy. Czyli właśnie to jest właśnie sztuka w oprawie obrazów, że musi harmonizować z obrazem, z treścią obrazu. Generalnie jest tak, że ramę dobiera się do koloru, który jest w obrazie. Więc jeżeli na przykład mamy dużo jakiegoś brązowego, prawda, to wtedy staramy się dobrać ramę do takiego koloru, który jest już w obrazie, prawda. Tak jak pokazywałam na tamtym zdjęciu, gdybyśmy tutaj dali ramę bezpośrednio do tego, to będzie stłamszone. Nie będzie oddychać, obraz musi oddychać. I dlatego daje mu się tą przestrzeń, żeby on sobie tam siedział w tym całym obramowaniu. I dlaczego trzeba bardzo, bardzo uważać. Ale jest ciekawa rzecz. Miniatury, prawda? Miniatury, które oprawia się w bardzo duże ramy. Ale dlaczego? Dlaczego, że miniaturka, jak ma ramę 20-centymetrową, szczególnie jak jest to rama, gdzie ta miniaturka jest w głębi. Ja niestety nie mam w tej chwili żadnych miniatur tutaj. Ale jeżeli jest taka bardzo klasyczna rama, to cały nasz wzrok idzie właśnie do tego malutkiego wnętrza. I dlatego ta miniaturka wydaje nam się szalonym takim obiektem, bardzo, bardzo ważnym. Bo my wtedy nie patrzymy na ramę, tylko patrzymy właśnie na to, co jest w tej ramie w środku. Właśnie miniaturki najładniej wyglądają bez paspartu w bardzo dużej ramie. Mamy obraz, który ma, powiedzmy, zaraz poproszę o centymetr, mamy obraz, który ma, powiedzmy, 40 centymetrów, prawda? 40 centymetrów. To paspartu musi być proporcjonalny do wielkości obrazu. Dlatego, że jeżeli damy do tej wielkości obrazu paspartu 50-centymetrowy, to ten obraz nam zginie, prawda? Musi być po prostu, jeżeli mamy 40 centymetrów, to połowę tego, prawda? Dzielimy, żeby były proporcje. Są paspartu w różnych kolorach i właśnie w zależności od tego, jaki to jest obraz, możemy dać zewnętrzne paspartu w jednym z kolorów, który jest w obrazie, albo
jeżeli chcemy, żeby obraz był bardziej podkreślony, to wtedy dajemy tylko małe, te 5 mm w kolorze koloru, który jest w obrazie, a już zewnętrzne dajemy w jasnym kolorze, żeby passepartout nie zagłuszało koloru, który jest w obrazie. Dlatego się daje małe Ja w ogóle uważam, że najładniej wyglądają obrazy, które są w jasnych passepartout, rzadziej w ciemnych, żeby właśnie tylko był ten mały akcent koloru, który jest w obrazie. Jeżeli chodzi o materiały, z których są zrobione ramy, to tak, oczywiście do obrazów klasycznych używamy ram drewnianych, dlatego że śmiesznie będzie wyglądać Matejko w aluminium. Po prostu będzie wyglądał śmiesznie. Także do klasyków, impresjonistów drewno, do plakatów aluminium. Mogą też być ramy właśnie z MDF, ale to już do jakichś takich tanich obrazków, które sobie może wieszamy w kuchni czy w łazience. Chociaż ja osobiście lubię w łazience właśnie bardzo takie klasycznie. Ja na przykład bardzo lubię lustra w klasycznych ramach w łazience. Czy rama może być dziełem sztuki samo w sobie? Oczywiście, że tak, i dlatego trzeba bardzo uważać, żeby piękna rama nie zagłuszyła dzieła sztuki. Można na przykład mieć samą ramę, bez obrazu, czy bez lustra, bo są tak piękne ramy, niektóre stare, tak jak widzimy na przykład w pałacach, tak piękne ramy, że wystarczy sobie taką ramę dać na ścianę, już wcale nie trzeba obrazu. Jeżeli chodzi o galerię w domu, to zależy, co oprawiamy. Na przykład, jeżeli chcemy mieć ścianę tylko ze zdjęciami, to może być każda rama różna, ale żeby były z tego samego materiału. Mogą być ozdobne, mogą być proste, ale nie będzie ładnie, jeżeli jedna będzie drewniana, jedna będzie z MDF-u, jedna będzie z aluminium. Więc wtedy już możemy mieć różne, ale żeby to było z tego samego materiału. Możemy zdjęcia odprawiać też w ramy klasyczne, prawda? Wcale zdjęcia nie muszą być oprawione w zwykłe takie proste ramki. Ja mam chyba tutaj gdzieś zdjęcie. Całą ściankę zdjęć chyba nawet pokazywałam już wszędzie. Gdzie to było? O, tutaj jest na przykład, prawda, na półce. One są poprawione wszystkie w jednakową, ale wcale tak nie musi być. Może być cała ściana i może być, ale tak jak mówię, jak oprawiamy w aluminium, to już mogą być różne kolory, ale muszą być aluminiowe, żeby nie mieszać gatunków materiału, z którego jest zrobiony. Tutaj na przykład, mam na przykład bardzo ciekawie oprawione ramy, zupełnie różnie, prawda? Jedna stara taka mapa oprawiona w podwójne ramy, czyli jest rama w ramie, prawda? Tutaj, tak. A tutaj znowu
zrobić z uszkodzoną ramą? No jeżeli jest to rama z drewna, to dobry stolarz może ją zreperować. Ale to jest ciężko, dlatego że jeżeli na przykład jest rama, która ma bardzo dużo jakichś takich wzorów, prawda, to wątpię, co można zrobić. No można ten uszkodzony kawałek po prostu wyciąć i zmniejszyć ramy. Albo po prostu ten obraz, który był w tej uszkodzonej ramie i musi być w tej już wielkości ramy, to oprawić w inną, a tą zmniejszoną użyć do innego, żeby nie wyrzucać. Ja już miałam takiego stolarza, artystę, który potrafił rzeczywiście zrekonstruować, ale to się nie zawsze opłaca. Chyba że jest to na pewno w muzeum, prawda? Ale w domu to koszt zreperowania takiej ramy to jest tak wysoki, że nie radzę. To już, tak jak powiedziałam, wykorzystać ją do mniejszego obrazu, a ten zniszczony kupić inną ramę i oprawić. Udzielałam wywiadów to jest Friday Magazine, to jest co piątek wychodził taki magazyn i tutaj był wywiad ze mną i patrzcie ile stron, raz, dwa, długi wywiad, patrzcie, tak, tu też jeszcze, tu. I słuchajcie, jeszcze też ciekawa historia. Ja mam taką znajomą, która robi konserwację starych druków i map. Więc jeżeli na przykład macie mapy, które są zniszczone, to zapraszam, dajcie mi znać i ona odrestauruje wam. W ogóle nie będzie widać, że była zniszczona. To jest do jednego, to jest moja galeria w Dubaju. Tutaj następny wywiad też. Tutaj też. Jeżeli macie Państwo swoje galerie i potrzebujecie fachowej porady, to bardzo proszę, pytajcie, dzwońcie. Ja z przyjemnością odpowiem, dlatego że ja kocham oprawę obrazów i naprawdę brak mi tego bardzo. Gdybym mogła, to bym w dalszym ciągu miała swoją galerię z oprawą obrazu. Także jeszcze raz przypominam, piszcie, prenumerujcie, lajkujcie. Pa. Kocham was, buziaki. Dobrego weekendu życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia.